Witamy Was w kolejnym odcinku rozmów na offroadowym szlaku. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym oto przypadku, czyli Jeepie JK. Wranglerze. Dokładnie. I przejdziemy do dlaczego JK, ponieważ go znamy. Dlaczego nie JL, bo to nie jest JL. JL będzie później. Dobra. Więc zaczynamy od JK. Ja jestem Karol Ja jestem Darek. i jedziemy z koksem. Począwszy od tego, że Jeep JK Wrangler jest dość popularny w naszym środowisku. Bym powiedział, że jest albo bardzo popularny, jeden chyba z częściej kupowanych w porównaniu z JL-em. Myślę, że one tak idą łeb w łeb. No jodele są droższe, jeszcze są drogie i rzadziej są w terenie, ale też są. Także to jest jodel. Jodel jest bardzo popularnym samochodem, ale jeszcze nie wszyscy jeżdżą w nim grubo w terenie. Jakby to jest ta mała różnica. A JK już są dostępne w tym takim przedziale cenowym rozsądnym, czyli wyższo rozsądnym, ale już rozsądnym, gdzie możesz kupić jakiś samochód. Przestrzał cenowy JKU dokładnie No jest... to jest 100%. No. Nawet nie 100%, ale jest, znaczy on sam jest po prostu zagadkowy, bo ceny zaczynają się od 40 000 do 140 No, 150 40 000. tysięcy to faktycznie to musi być jakiś... Byłem, oglądałem gdzieś tu w lecie Okay, przebitka. czyli istnieje. Dobra, no ale trochę rysu historycznego, czyli mamy rok 2006, gdzie zaprezentowali JK i od 2007 roku wszedł do salonów, można było sobie kupować wersję JK. I co było nowością, jeśli chodzi o JK? To, że powstawał dwój- i czterodrzwiowy. Tak, to był pierwszy Wrangler, który właśnie występował w 5 drzwiach. Początek produkcji 2007 rok. On niewiele, troszeczkę się zmienił oczywiście względem poprzednika, dalej został ten grill, zostały nam lampy, więc on generalnie jest tożsamy z tym, tylko troszeczkę nowocześniejszy. Wygląd jest praktycznie, wygląd zewnętrzny można powiedzieć na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny. Różni się w środku, no bo tam jak wchodzimy do poprzednika, to wchodzimy jak do jak do XJ po lifcie. Tak, ta sama kierownica i wiele tych przełączników i tak dalej. Tak samo skrzynia W4, 4.0, tam, no nieważne. Ten już miał zupełnie inną gamę silników, od tego trzeba zacząć. Miał zupełnie inne wyposażenie w środku. Może nie wyposażenie, ale miał zupełnie inny wygląd w środku. No i był generalnie już chyba bardziej, był na pewno bardziej cywilizowany od poprzednika. Bardziej cywilizowany, co nie znaczy, że był cywilizowany, bo to jest Wrangler. To tak wszyscy, żeby wiedzieli, cywilizacja we Wranglerze się zaczęła od Jodela dopiero. Ale do brzegu, jeśli chodzi o start produkcji? Moim zdaniem się tam nie do końca jeszcze zaczęło, ale powiedzmy. 2007 rok i pierwszy facelifting był w 2011 roku, gdzie poprawiono przede wszystkim wnętrze, jest calutkie nowe i wygląda ładnie, powiedziałbym. Nawet teraz współcześnie wygląda ładnie. Te wstaweczki z kolorów, to naprawdę wygląda jak na terenówkę, ładnie. Jak na terenówkę, jest nowsze. No i parę detali, jeśli chodzi o lampy z przodu, tam takie pierdoły, to tak. Teraz się ktoś przyczepi, że to będzie inny model zawiasu, że stosowali trzpień nie z mosiądzu, tylko z nierdzewki i tego typu rzeczy. Być może. Ale chodzi nam o główne różnice jako użytkownika, gdzie wejdziesz i będziesz chciał szukać, no to będziesz widział po tym lub po tamtym. Po prostu wnętrze w środku jest bardziej cywilizowane. Tak, bardzo dużo części oczywiście pasuje i przed lifta i do po lifta, no może, że mówimy o częściach w środku. Lub częściach niektórych mechanicznych, bo tu jest już trochę więcej różnic. Tak, ale różnice były na przykład w skrzyni biegów przed liftem, po liftem. Inna skrzynia jest, no. Tak, i delikatnie też silnik na przykład 2.8 został zmieniony, dostał trochę więcej mocy. Tak, więc to są takie drobiazgi, ale sporo rzeczy jak na przykład, nie wiem, jakiś wentylator w środku. Te rzeczy są generalnie... Tak, bo tylko oprócz tego, że mają w ogóle dwie różne, czy tam trzy różne opcje, to one nie byłyby zależne od roku produkcji. To jest bardziej skomplikowany temat, jeżeli chodzi o te czy o tamte. W każdym razie, jeżeli chodzi o gamę silnikowych przedliftowe, no to przedliftowe jak one wyglądały? Mianowicie był 2.8 w dieslu i to był jedyny silnik diesla. Był 3.6
3.8 i parę innych wynalazków, które nie było na rynek europejski. Na przykład, nie wiem na ile w tym prawda, ale dokopałem się do informacji, że w Chinach był 3.0 Pentastar V6. Nie wiem, co zrobili z tymi 600 centymetrami. Zatkali jeden cylinder. No to właśnie było V6. To jest ciekawe, no ale tak by znalezione nigdy nie widziałem. No nie, no w Chinach jest parę takich wersji, tak samo z XJ-em też były jakieś takie różne w ogóle dziwne wersje silnikowe, których w ogóle jest niespotykanych, no ale przecież o nich nie powiedzieliśmy, więc to jest problematyczne, ale w tych, co mówimy europejskich, czyli w Europie możemy wyróżnić 2.8, 3.6, benzynę i 3.8, też benzynę. I teraz tak, 2.8, całkiem powiedziałbym przyjemny silnik, akurat siedzi tutaj pod maską. O, nie mów tak, bo I to, jedzie, to zaraz powiedzą, że to nie wolno tak mówić o silniku diesla. że jest przyjemny. Nie, że o tym silniku diesla tak nie można mówić. Tylko patrząc na faktycznie relatywne rozwiązanie jakby do auta, które ma jeździć turystycznie, jest to najmądrzejsze rozwiązanie. Ja sam zastanawiam się, czy jeszcze raz bym kupił 2.8. Nie wiem, być może kupiłbym benzynę, to może dlatego, że wcześniej jeździłem 4.7 V8 i jednak czasami brakuje. Ale jeśli chodzi o moment obrotowy, jest wystarczający. To auto wjeżdża pod góry, oczywiście nie jest demonem prędkości, ale tam na autostradzie daje radę sobie jechać. Z pełnym załadowaniem, tam w 4 osoby z jakimś bagażem, on jeździł z namiotem dachowym cały czas, to jest naprawdę spoko. Samochód z dobrym przyspieszeniem, spalaniem tam na trasie oczywiście w Takie okolicach. 12, z pełnym zapakowaniem 12,5-13. No, przy Na takich 35 90 na godzinę. 100 No do na 100, godzinę. 35 MTeki, to też jest ważne, bo to zaraz będzie ktoś... Tak, wcześniej jeździłem na 37, nie wiem czy jakaś różnica była. Pewnie litr, którego nigdzie nie widać. No, ale Pewnie tak. w terenie, no to oczywiście tyle ile się chce, tyle się wleje, to tyle spali, ale relatywnie jak na przykład mamy trasę 200-300 km, pół na pół teren z dojazdem, to wychodzi około 18 Obrobi. litrów, 16-18. No, czyli sobie obrobi, pojeździ i nie ma z tym problemu. No a w Pentastarze masz to, że ile wciśniesz, tyle wyleci, nie? No i to jak jest masz zamontować spoko. butlę, to już kolejny jest temat, bo w tym aucie już nie ma miejsca, więc już się robi kolejna zabawa, czyli pozbywasz się kolejnej części bagażnika. Tak, no krótki jest bardzo krótki i tam generalnie skrzynka browaru wchodzi. Jak Chyba masz nawet nie butlę, wejdzie. jak masz butlę, to jest dość problematycznie. Wiem, że są tematy montowania butli z tyłu, czyli wywala się tłumik i w tamto miejsce próbuje Tak, się odwraca montować. się butlę, odwraca Tak. się podłogę bagażnika i No tam tam się robi. w Wiotka jeszcze schowek pod bagażnikiem, więc z niego się rezygnuje i tam generalnie robi No tak. się. No, wiodelu. Wiotka też. Ale tak, wracając teraz do gamy silnikowej. Mówimy o dieslu. Diesel spoko. Tam w przedliftowej wersji miał 170 ile? Czekaj, w przedliftowej miał 177, a w poliftowej miał 200. 200. Tak. Różniły się tylko No. skrzyniami, mają inne ustawienie tych skrzyń. Można to generalnie poznać, bo kiedyś miałem taki przypadek, że gość mówił, że auto było super, wszystko pięknie, ładnie, jak sprawdzałem. No i okazało się, że góra w deski była od polifta, a dół był od przedlifta. I skrzynia była po prostu z przedlift charakterystycznym, że skrzynia idzie od przodu do tyłu, nie zbacza na drogi, a w przedlifcie, przepraszam, w prosto. przedlifcie. W przedlifcie jest po Tak. prostu prosta. A w Masz polifcie z jest- przyciskiem, a w polifcie jest taka... A w polifcie jest po prostu dróżka, którą trzeba sobie zrobić. No i tym się generalnie różnią. Jeśli chodzi o skrzynię, to były tak. 4-biegowy automat, 5-biegowy automat, kilka różnych 5-biegowych automatów, bo przed liftem było co innego, po lifcie co innego i 6-biegowy manual, który był najczęściej z silnikiem 3.8. Tak, no też się zdarzały takie dziwne przypadki. Jeździły, no ale czy dawały radę, to już jest inne. No to jest ciekawe. Znaczy najtaniej kupicie właśnie w ogóle manualnego Wranglera, I bo najrzadziej. to jest najrzadziej i najtaniej, bo nikt tego nie chce kupić. Nie, chyba najtaniej to da się kupić tego 3.8, bo nikt tego nie chce. Tak, no Nie wiedzieć silnik, czemu. dość, że masz silnik 3.8, którego nikt nie chce, bo jest stary, jest bardzo... On jest spokojnym silnikiem, tylko jest strasznie starym silnikiem w porównaniu do 3.6, no to jednak przepaść jest No, ogromna. ale 6 też ma swoje bolączki. Ma. No to jak jeszcze do tego dorzucicie taki średni silnik do skrzyni manualnej, to faktycznie nikt tego nie chce kupować. I teraz zostaje 3.6. I jest 3.6 V6 Pentastar, bardzo fajny silnik, ma bolączki,
Zdarza Znaczy się, najbardziej, że się psuje? najbardziej pożądany silnik. Trzeba tego być świadom. Że to jest silnik, których najwięcej osób chce de facto mieć. Ale fajna fałka. Ja bym się zastanowił jeszcze raz, czy sobie nie kupić. Może następnego 3.6 dla odmiany, żeby mieć do porównania. No powodzenia. 2 razy przyciśniesz 30 litrów, czyli generalnie zbiornik, który masz, no starczy Ci na jakieś 250 km. Jeździłem V8, 5 zł było tak. Nie było 5 zł. Ale to jeździłeś z gazem. No tak. A teraz pomyśl, że masz tam dużą butę, bo tam chyba 80 była, nie? 80 była u Ciebie. No to 80 możesz pomarzyć, jeżeli masz bagażnik. No to prawda. Ale Czyli no, nie masz bagażnika, masz duże spalanie i generalnie przyjemność z jazdy jest i dźwięk jest sympatyczny. w tej 3.6 jest specyficzny dźwięk, bo jest dość wysoki ten dźwięk. No i teraz jeśli chodzi o wersję wyposażenia. I teraz tak, to jest ciekawe, bo 3 główne wersje. Sport, Sahara, Rubicon. Wszystkie z tych wersji wychodziły krótkie i długie, czyli Unlimited. Tak, długi to jest, dlatego się nazywa JK, bo to jest JK, a JKU, ponieważ to jest... Unlimited, czyli A na początku, tak? Tak. Dobrze, no i generalnie jak rozpoznać, którą wersję mamy? Najłatwiej byłoby po napisie i po winie, bo cała Po winie. reszta już nie będzie taka łatwa. Nie, jedyną wersją, która jest najłatwiej do sprawdzenia, to jest Rubicon, koniec, kropka. Tak, ponieważ Rubicon posiada rzeczy, które nawet za dopłatą nie można było mieć w poprzednich 2, a tamte 2 się przeplatały, ale od wersji Sport możemy zacząć. Generalnie wersja Sport mogła mieć za dopłatą. Nie, poczekaj, zacznijmy od tego. Co zazwyczaj, jak wyglądał sport? Czyli zazwyczaj sport miał 35 z tyłu, dane 35, 30 z przodu i zazwyczaj... Bez blokad. Generalnie paradoks jest taki, że to auto, że ktoś nazwał Jeepa Sport. To jest pierwszy paradoks, jaki w ogóle może być. Miał poczucie humoru. Jak no? powiedzmy, że Sahara i Rubicon powiedzmy, że pasują jakoś względnie do tego auta ze względu na właściwości terenowe, tak Rubicon no, jest to dobrym żartem. Nie Rubicon, tylko Sport. Sport jest dobrym żartem. Nie mów nigdy, że Rubicon to żart. Uważaj, o co się opierasz. Więc z tyłu była dana 35, z przodu była 30 i nie miał żadnych blokad. Ale Mogłem mogłeś mieć wersję z daną 44 z 4 tyłu i i z blokadą. Tak, w sporcie. I teraz uwaga, teraz była Sahara, która teoretycznie w podstawie miała 44 z tyłu i z przodu miała 30. Tak, i mogła mieć blokadę. A Rubicon miał super 44 z tyłu i 44 z przodu. I 2 blokady na bank. Tak, i inny reduktor. W skrócie, Proste. tak, No, banalne. I Czego nie rozumiesz? Tak, jedyny Rubicon miał napis na masce, bo reszta Tak, się reszta wstydziła. miała zazwyczaj Wrangler napisane, a tylko Rubicon miał napisane Rubicon. Tak, i wszystkie miały na błotniku z przodu przed przednimi drzwiami miało napisane albo Sport, albo Sahara, a Rubicon już chyba nie miał. Bo ma 4x4 trailed. Sahara też ma. Niemożliwe. Tak. Ściema. Renegade Trailhawk. I to czekaj, bo to tylko u kierowcy chyba jest. Nawet ja widziałem ładę z tym, O. więc wiesz. Tu jest Trail Rated 4x4. Wojtek ma to samo u siebie w Saharze. To, że se nakleiłeś, wiesz, na Mercedesa AMG se dokleiłeś, nie robi z niego AMG. Ale w Trailhawku też jest nawet, w Renegade Trailhawk, więc nie mów mi, że seryjna Sahara nie mogłaby tego zrobić. Renegade. No i dobrze, teraz pytanie, czy warto kupić Rubicona? To zależy. No, są tacy, którzy zrobili Saharę i ją przerobili w taki sposób, że jest lepsza od Rubicona. Można. Generalnie, jeżeli wybierasz Wranglera i też zastanawiasz się, którą wersję wybrać, sporty będą najbardziej odpowiednie na bulwar. Zrobisz go ładnie, będzie wyglądał przez to, że tam są mosty. A jak trochę masz Sporta z 44, to już jest jak Sahara. To już tylko może z być tyłu, normalne. połowicznie. To jest połowicznie jak Rubicon. Dobra, Okej, no upalasz, kup sobie Rubicona, no. jak upalasz, faktycznie jeździsz daleko i traktujesz to jak samochód terenowy bardzo, Rubicon na pewno będzie lepszym rozwiązaniem, mniej rzeczy będzie się weryfikować. Sport, spoko, fajna bulwarówka moim zdaniem. Sahara jest takim dobrym, pośrednim rozwiązaniem, bo Saharą bym się nie bał pojechać na przykład na Bałkany, bo generalnie tam można pojechać z SUV-em, to wszystko zależy jak trasę sobie wyznaczysz. Ale nie bałbym się już pojechać z Saharą, no bo jednak ta dana 44, jeżeli masz z tyłu, już jest fajna. Znaczy, wiesz, Przed nim masz wszystko spoko, blokady zależy, masz.
Wszystko zależy, jakie masz koło, no bo jak jeździsz na przykład cały czas na 30 trójkach na atakach, przy tam dwucalowym liście nie wygląda to źle i możesz tym sobie jeździć bez problemu. Możesz. No i to, co jeszcze w Saharze mogło być też, no to rozpinany przedni stabilizator, a w Rubiconie było po prostu. W Rubiconie no właśnie był rozpinany przedni stabilizator, 2 blokady, inny reduktor. Inna sprawa jest, że ta rozpinana blokada to była pierwsza rzecz, która się psuła i się wywalało. Wywala się cały czas, tak. Największe wady, jak wszystkich Wranglerów, cieknie. Tu jest wada. No ma problemy, jakby te uszczelki z wiekiem, ten dach, który tam się, bo tu jest akurat twardy dach, był oczywiście też miękki dach, jest fajny, jest taki odsuwany, czyli taka pośrednia wersja. Ale to nie wiem, czy występowało w JK-czach. W JL-ach występowały te, one są jakoś tak magicznie nazwane, One Touch czy inne badziewy. W kaczach wydawało mi się, że tak, ewentualnie to były już kupione rzeczy z Mi się wydaje, że to jest aftermarket. Mi się No to wydaje, na że- pewno był twardy i miękki dach na 100%. Tu jest twardy i w sumie jest spoko, można go całkiem ściągnąć i w ogóle w JK można ściągnąć prawie wszystko. Zostaje ci tylko przednią, taki szybę, urok. przednią szybę też można ściągnąć. podać do przodu. No taki urok Wranglera, nie? Że to jest taki, to ma taki klimat. Ale co z wad, no... No to przez to, że to jest tam wszystko w tym twardym dachu, to się wszystko rusza, te uszczelki i tak dalej, to niestety lubi sobie kapać i to trzeba sobie zrobić, bo wtedy woda tak by siedzi w środku i to rdzewieje. Jeśli chodzi o rdzę, uważam, że to takie jest Przeciętnie. przeciętne, ale w tą stronę taką znośną. Tak by... Bardziej pozytywną, tak. Tak. Żeby być o takie 5 w górę, 5, 6. Ciężko się spotyka po prostu Wranglera, nie wiem, że ta rama już jest całkowicie zgnita i że tam już nic nie ma, ale oczywiście da się. Jak tylko się długo nie będzie tam by Znaczy, reagować na pewne rzeczy, To no są to... stosunkowo młode, no jakby, że mówimy o aucie 2.7 w górę, nie? No, Ale 10 tutaj no porównujemy tak. to do terenówek, które mają 30 lat, no to jest różnica. Tak, na pewno trzeba, jest fajnie rama zrobiona, bo ma bardzo wielkie otwory, jest w miarę łatwo to jak myć. Ta rama jest ok. I ona tutaj raczej nie ma jakichś bolączek. No i poza tym... No, jeszcze układ kierowniczy z przodu, który jest po prostu nienaprawiony od dziesiątek lat. No to I- jest prawdziwy Wrangler, tam to jest to samo. Tak, 3 Pierwszym drążki ruchem, no. pierwszym ruchem ustawiasz kierunek, a potem kontrujesz. No tak by... Czym bardziej chodzi o pracę na gałkach, które pracują pod dość dużym kątem. I żeby to zawieszenie pracowało dość dobrze, to trzeba bardzo dużo rzeczy przespawać, zmienić, zrelokować. Trzeba. No jeżeli zaczynamy mówić o liftach, no to w ogóle tak by 2 cale liftu powiedzmy, że są w miarę bezinwazyjne i wszystko działa. Jeżeli mówimy powyżej 2 cali, tam 3, 3,5, 4, no to już w zależności od... No właśnie No, jest bardzo wahaczy. ciekawe, bo spotyka się różne lifty i czasem trzeba było powymieniać jeszcze więcej, zrobić wał dłuższy i tak dalej, a w niektórych nie, więc to są takie... Bo to Małe zależy, w której drobiazgi. wersji jaki wał był. Bo przecież są różne wały, różne wersje. Jakby to nie można było tego uprościć. No bo jeżeli idziemy w większy lift, no to oczywiście wahacze regulowane, musisz poprzenosić mocowania, musisz oczywiście wał. Jest jedna dobra wersja, tak by w sumie można powiedzieć, że Zibi ma wał. Jak jest coś z wałem, to ja bym się nie bawił, tylko szedł do Zibiego, Zibi ma spoko wały. Zibi robi dobre wały. Tak. On tam ma Oczywiście wszystko. z uśmieszkiem. Znaczy on tam ma wszystko. No jeździłem takim dobrze zrobionym. Jeździłem 2 autami spod jego ręki. No to faktycznie to zawieszenie pracuje, tylko że tam jest po prostu wszystko wymienione, nie? Tak. No Włącznie to z mocowaniami do ramy. No. wiele rzeczy customowych po prostu ma i dorabia, ale nie jest jedyny, także też możecie sobie posłuchać, kilka tych takich customowych rozwiązań firm jest, które się zajmują częściami stricte do Wranglerów i to jest naprawdę dobre miejsce, żeby sobie poszukać różnych rzeczy. Tak, to jest jedno z niewielu samochodów, które możecie tak sobie skustomizować. Teraz Wam przedstawię najpopularniejszą modyfikację każdego Wranglera. W tą stronę? Nie, chyba równo u góry, nie? Nie, to było tak. Z jednej strony? Tak. Jeszcze musiałbyś dorysować te rzęski. To mniej więcej tak to wygląda. Teraz ma trochę chłop po imprezie, ale no niech będzie, wiesz. Tak wygląda najlepsza modyfikacja Wranglera. U większości jedyna. I jak widać, da się ogarnąć ją tanio. No i mniej więcej wygląda, jak jesteś nie w stanie, to możesz pomylić Seicento z lat 2000. To jest generalnie ten klimat. Ale tak, możesz skustomizować to auto
tylko w jaki chcesz tylko sposób, włącznie z ramkami nad szybę, z grillami i różnymi Tu tego wszystko rzeczami. można. Z zderzaków też jest 500 do wyboru oczywiście. Co kto lubi i co chce. Wrangler to jest chyba jeden z takich bardziej znanych samochodów, gdzie można wszystko zmodyfikować. Możesz mieć 2 Wranglery i one w ogóle nie będą przypominać ani siebie, ani Wranglera. Także No Wranglery tak, Wranglery tak. Do środka jest 1000 rzeczy, do zewnątrz wszystko. no i generalnie jest trochę firm amerykańskich, które możesz sprowadzać części bez problemu, także... A tak samo wbrew pozorom też część australijskich też robi, jak widać zderzak Arba też jest. Też jest. Jeśli chodzi na przykład o modyfikację, bo wiele osób mówi, bo ten samochód bardzo długo jeździł na 37, czy można? W Rubikonie tak można. Czy rozwali to półosie? Oczywiście każdy jak depnie to rozwali, szczególnie, że w serii tutaj są krzyżaki, ale są RCV-ki półosie wzmocnione i one podobno dają radę. Kosztują tyle, co... Kosztują 12 000 teraz, ale podobno za są przód, nie za 4, za przód. Podobno są nie do zaorania, aczkolwiek w mojej był problem z przegubami, no i trzeba było naprawić, wymienić sam przegub w tej całej Tak, półosi. W sumie do dzisiaj ich nie założyliśmy. Tak, jeszcze jest ciekawostka a propos RCV. One mają dożywotnią gwarancję, więc jeżeli ktoś Wam mówi, że coś Wam wymienia w tych za kasę, to nie, to jest gwarancja. To Wam sam firma RCV daje na gwarancji, więc to też się tak trochę dopytajcie, czy to podlega gwarancji, czy to nie podlega gwarancji. Wydaje mi się, warto napisać do producenta. Tak, no ścieżka może nie być lekka. I co jeszcze, jeśli chodzi o samego Wranglera? Jest głośny w środku? Trzeba temu zaradzić. Trzeba. Według mnie samochód JK, jeszcze ten przed liftem na daily, jest dyskusyjna sprawa. To zależy, kto jaką ma odporność na ciężkie warunki jazdy. Jest w środku głośny, bo jest niewygłuszony oczywiście standardowo i to jest też problem. Ten został wygłuszony. No przeskok jest fenomenalny. To jest w ogóle inny świat. To są dwa różne światy. Ten został wygłuszony przez firmę Silent Ride i od razu było widać różnicę. Gdzieś mamy nawet film z tej całej imprezy. Tak, będzie film z tego, co więc możecie sobie zobaczyć. Ja jestem bardzo zadowolony. To jest w ogóle inny samochód, inny świat. Ja myślałem, że powymieniali pół samochodu, bo przestałem słyszeć różne rzeczy, a to po prostu... Znaczy jechałeś tak, wcześniej jechałeś 90 i chciało ci łeb urwać. Teraz jedziesz 120 i jest... Tak, celotowa mi podskoczyła generalnie na słuch, bo jestem w stanie szybciej jechać. No i co z takich rzeczy? Ja uważam, że jest całkiem fajnym samochodem. Nara. Jedyne co to faktycznie cały czas bym się zastanawiał, czy bym wziął 2.8 czy nie 2.8. Diesel ma swoje zalety, ma swoje oczywiście wady, benzyna też. To już każdy musi sobie wybrać, jaki konkretnie silnik mu odpowiada. I co? I chyba mechanicy są problematyczni tutaj. Jeżeli pójdziecie i zrobicie modyfikacje, które są nieprzemyślane albo są źle dobrane, albo znajdziecie jakiegoś magika, który twierdzi, że się na tym zna, to zaczynają się problemy. To niestety warto oddać do osób, które konkretnie Wranglera ogarniają. Znaczy ja uważam, że Wrangler jest akurat na tyle prostym autem, że łatwiej go ogarnie osoba, która na przykład zajmuje się maszynami rolniczymi, maszynami budowlanymi. I to mówię o każdej terenówce, wbrew pozorom. Zajmie się tym lepiej niż większość mechaników od aut osobowych. Po prostu dla nich to jest przerażające, że musisz użyć na przykład, nie wiem, tutaj była chyba nakrętka 42 do łożyska przedniego mostu. 40, już nie pamiętam. 40 albo 41, jakaś taka duża. No to generalnie przy osobówce no chyba masz 42 w półosiach od BM-ki przednich, ale to się rzadko zdarza, bo tak normalnie to są śruby niespotykane. A tutaj no, mówię Wam, że takie osoby od maszyn budowlanych czy od tego naprawdę lepiej im to pójdzie. Ja mam ten samochód 2 lata i tak naprawdę gdyby nie zły dotyk ludzi, którzy go dotykali, to tak naprawdę jedyne rzeczy to były eksploatacyjne. Wymienialiśmy piasty, poszły chyba raz klocki, czujnik ABS-u, jakieś generalnie teraz poodzywają się łączniki stabilizatora. I co jeszcze było? I amortyzator. No ale to wszystko było, jakby jest eksploatacyjne rzeczy.
I zły dotyk boli przez całe życie. I zły dotyk boli przez całe życie, bo wraca raz na jakiś czas. Także A poza tym to tyle. Ja bym nie kupił. Za cholera. no, dlatego on ma Patrola, a ja mam Wranglera. Mniej więcej tak to wygląda. Dobrze. No to dziękujemy Wam że dotarliście do tego momentu. Jeżeli macie jakieś pytania czy coś i pytania o wersję, czy twierdzicie, że była jeszcze jakaś wersja. Oczywiście jeszcze a propos wersji, pomijamy wersje tytularne typu Willis, typu Call of Duty, typu właśnie rocznicowa i jeszcze 1000 innych, które tak naprawdę wychodziły okazyjnie i one zazwyczaj były albo na bazie Sahary, albo na bazie Sporta, więc to trzeba zobaczyć indywidualnie, bo jeżeli byśmy omawiać każdą, że różniła się przetłoczeniem maski, czy napisem, czy nie wiem, jakimś przeszyciem na fotelu, sorry, ale to raczej nie robi. Jeżeli uda Wam się kupić taką wersję, to fajnie, super, będziecie się jakoś wyróżniać, ale czy to zmienia w całości mechanikę? Moim zdaniem nie. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ten samochód jeździ w terenie i dokładnie jakie modyfikacje są pod spodem, jakie tu koła są, jakie były i co jest pozmieniane również w środku, no to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli tak, to przygotujemy dla Was taki pełny film z testu tego samochodu. Może go zestawimy z czymś, zobaczymy. Zobaczymy. Dzięki. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.